Dzień dobry, ja jestem Jacek i dzisiaj chciałbym pokazać model, jaki zbudowałem. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when you don't have hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm dead on the way. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Dobrze, bo powiedziałem model, a na dobrą sprawę jestem tutaj 3, więc zacznijmy może troszeczkę od historii. Więc pod koniec 2023 roku wpadłem na pomysł, aby zbudować sobie model do rajdów. No i tak na początku 2024 roku ten model powstał, testowałem go cały sezon. No i pod koniec roku odezwali się do mnie chłopaki, że też chcą takie modele, ponieważ spodobało im się, jak to jeździ. No i w ten sposób mamy na dzień dzisiejszy 3 takie podwozia. Dzięki chłopaki za zaufanie, bo każdy mój błąd konstrukcyjny może zakończyć Wam zabawę. Powiem jeszcze parę słów o tych rajdach, co to jest, bo jest to taka dosyć specyficzna forma zawodów. Każdy z zawodników startuje o konkretnej godzinie i ma do pokonania tą samą trasę. Tych OS-ów jest kilka, czasy się sumują i na koniec dnia wygrywa osoba, która pokonała wszystkie OS-y w jak najkrótszym czasie. Ogólnie można kupić model z pudełka, który da sobie radę w rajdach, jednak będzie on wymagać mniejszych bądź większych przeróbek. Nie podobały mi się w tych modelach niektóre rozwiązania, więc stwierdziłem, że zbuduję swój. Z racji, że ja lubię budować, dlatego zapadła taka decyzja. No, jedyne ryzyko było takie, że mogło mi to nie wyjść. Ogólnie cały proces budowy tego modelu nie wyglądał tak, że ja siadłem, coś wydrukowałem i jest. Na zaprojektowanie tego modelu poświęciłem bardzo dużo czasu, ale takim moim głównym założeniem było to, aby model miał 3 dyferencjały, w tym centralny typu Torsen. A Torsen jest takim ciekawym mechanizmem, czysto mechanicznym, który sam się zacieśnia i przekazuje moment obrotowy na oś, która ma w danym momencie większą przyczepność. Dobra, myślę, że przydałoby się pokazać, jak ten Torsen w ogóle działa, bo jest to troszeczkę trudne do wytłumaczenia. Jeżeli jedno z kół nie ma przyczepności, czyli na przykład będzie w górze, to będzie się kręcić tylko to koło, tak jak w przypadku zwykłego klasycznego dyfra. Jeżeli zacznę dla tego koła dodawać przyczepność, no w tym przypadku zacznę blokować je palcem, to będzie można zauważyć, że zacznie kręcić się jedno koło tylne, będzie to prawdopodobnie te, i jedno koło przednie, prawdopodobnie te. I tak jak było widać, jeżeli oba wyjścia z wału, czyli 4 koła, mają przyczepność, moment obrotowy jest przekazywany na obie osie. Jedno przednie koło oraz jedno tylne koło. Dlaczego kręci się tylko jedno koło na osi? Ponieważ tutaj i tutaj mamy dalej klasyczny dyferencjał, który przekazuje moment obrotowy na oś, która ma w danym momencie mniejszą przyczepność. Dzięki czemu podczas przyspieszania czy hamowania nie mamy modelu z napędem na jedną oś, tak jak byłoby to w przypadku klasycznego centralnego dyfra, tylko cały czas te 4 koła się kręcą w miarę równo, a w zakręcie każdy z kół ma możliwość obracania się z własną prędkością, przez co żadne z nich nie przeskakuje, tak jak w przypadku modelu, który ma tylko 2 dyfry, więc jedziemy cały czas przyczepnie. Za bazę do budowy tego podwozia posłużył mi model LC Racing w skali 1:14. W moim przypadku był to w ogóle Monster Truck, coś śmieszniejsze. Kiedyś miałem LCK14, był to naprawdę świetny model, bardzo dobrze się prowadził, dobra jakość wykonania, no super. Ale to nie był główny powód, dla którego wybrałem LCK, bo 14 ma dużo mniejsze dyfry niż klasyczny model w skali 1:10. Ma stosunkowo długi wahacz, stosunkowo długą półoś, co daje mi dużo lepszy prześwit na starcie względem klasycznego modelu w skali 1:10. Dzięki małym dyfrom mamy również dużo mniejsze zębatki atakujące dyferencjału, dzięki czemu ten cały mechanizm zajmuje dużo mniej miejsca na płycie podłogowej względem takiego modelu w skali 1:10. Dzięki temu, że te mechanizmy są dużo mniejsze, mogłem przesunąć centralny dyferencjał bardziej do tyłu. Niestety LCK posiada też swoje wady. Po założeniu normalnego koła
Jego szerokość jest w granicach 205 mm, a takie powiedzmy w miarę ładne budy zazwyczaj mają 190, a nawet 185 mm szerokości, ale na to też znalazłem rozwiązanie. Wymyśliłem, że wydrukuję koła z takim bardzo dużym ET, które będą wciągnięte do środka, dzięki czemu uzyskałem szerokość w okolicach 190 mm. Moje felgi może nie są ładne, ponieważ są stosunkowo płaskie i wciągnięte do środka, za to mieszczą się pod budą, a z drugiej strony projektuję sobie takie felgi, jakie w danej chwili chcę. Na przykład do Yarisa nie było takich felg, jakie jeżdżą na prawdziwych samochodach, a ja sobie byłem w stanie takie zaprojektować. Żeby nie było, razem z te felgi zmienia się promień zataczania, który też sprawdziłem. Zazwyczaj promień zataczania w modelach wypada na wewnętrznej krawędzi opony. Jest to jakieś 12-13 mm. U mnie jest to 5, jest to dalej dodatni promień zataczania, jednak sporo mniejszy. I o co z nim chodzi? Im mniejszy mamy promień zataczania, tym pojazd będzie bardziej stabilny, będzie mniej nerwowy oraz powinny występować na łożyskach mniejsze obciążenia. W zawieszeniu z LCK również okazało się, że jest kilka rzeczy do poprawy, na przykład mam zrobione nowe C-huby z innym kątem wyprzedzenia stworzenia zwrotnicy. W serii ten kąt ma około 20 stopni, ja zrobiłem dyszkę, ponieważ my nie jeździmy z takimi dużymi prędkościami i miałem wrażenie, że bardzo często ten model wyjeżdża przodem. Kolejną kwestią było to, że bardzo mocno zużywały się przednie opony po wewnętrznej stronie. Kolejną moją rzeczą są frezowane wieże amortyzatorów. Są one zaprojektowane tak, że stosując sprężyny tej samej twardości z przodu i z tyłu, tylne zawieszenie będzie o jakieś 10-15% twardsze niż przednie. Otwory są zrobione tak, że amor działa w pełnym zakresie, nie ma sytuacji, gdzie amor się zamyka, a podwozie do podłoża ma jeszcze tam parę milimetrów, czy odwrotnie. Wieże dodatkowo mają wyprowadzony otwór pod mocowanie budy w tym rozstawie, co ma seryjnie Tamiya. Zostając dalej w tematyce zawieszenia, LCK w serii ma bardzo fajne amortyzatory, tylko należy je dobrze poskładać, żeby to wszystko chodziło płynnie. Mam dodatkowo zrobione otworki w kapturkach, aby membranka sobie lepiej działała. W moim modelu mam założone sprężyny progresywne, na których mam wrażenie, że model pracuje troszeczkę lepiej niż na takich zwykłych liniowych. Pomału przejdziemy do układu kierowniczego, ale zostając jeszcze w tematyce zawieszenia, przednie zwrotnice są lekko cofnięte do tyłu względem dyferencjału, dzięki czemu jadąc na wprost półosie są już pod lekkim kątem, co daje mi większy zakres pracy półosi, kiedy mam prawidłowego Ackermana. Chciałem, aby serwo było zamontowane centralnie, ponieważ bardzo upraszcza to układ kierowniczy, mamy mniej elementów, które mogą się popsuć, mamy możliwość zastosowania bardzo długiego drążka kierowniczego, dzięki czemu nie ogranicza nam on skoku zawieszenia oraz sprawia, że bump steer nie działa aż tak gwałtownie. Dzięki temu, że LCK ma takie małe dyfry, mogłem zejść serwem stosunkowo nisko. Aktualnie serwo znajduje się 36 mm ponad płaszczyzną, nad którą leży pakiet. Zastosowany jest również orcik z takim bardzo dużym offsetem, aby uzyskać dodatkowe parę milimetrów, ale wszystko zrobione jest tak, aby można było wyjąć centralny differ bez rozkręcania połowy modelu. Układ kierowniczy z serwem jest dodatkowo wyizolowany poza tą część podwozia, dzięki czemu można tutaj nałożyć taką osłonkę. Praktycznie nie ma miejsca, którędy brud mógłby wpadać do środka. Mieliśmy kilka imprez już w takich gorszych warunkach i po zdjęciu osłonki tutaj w podwoziu jest naprawdę czyściutko. Przez to, że serwo jest tak nisko, byłem zmuszony z rezygnowania z serwosavera. Plusem na pewno jest reakcja układu kierowniczego. Model będzie reagować natychmiastowo, będzie się super słuchać. Wadą niestety jest to, że podczas jakiegoś uderzenia możemy uszkodzić serwo. Jak widać na zwrotnicy mamy tulejkę, którą można regulować właśnie to zjawisko bump steer, czyli rozjeżdżania się zbieżności kół wraz z kompresją zawieszenia. Dobra, ale ta tulejka też nie jest przykręcona bezpośrednio do zwrotnicy, tylko do adaptera, a ten adapter daje nam prawidłowego Ackermana dla tego rozstawu osi. Pomiędzy adapterem skrętu a zwrotnicą mamy dystans z takim klinem, który niweluje nam możliwość wpadania ciał obcych pomiędzy felgę a zwrotnicę i blokowania się kół. Tylne zawieszenie również wymagało kilku przeróbek. Tutaj mamy również customowe wieże amortyzatorów, ale również dorobione przeze mnie tuleje tylnego zawieszenia, ponieważ seryjny LCK jest bardzo zbieżny. Tam teraz już nie pamiętam, ale to jest w granicach 5 stopni.
Po obróceniu seryjnych tuleji mamy okolice 2 stopni, a ja zrobiłem takie tuleje, że sumarycznie mamy pół stopnia zbieżności na tylnej osi. I model teraz faktycznie jedzie bardzo przyjemnie. Tylne zwrotnice również zostały podcięte i został dołożony dystans z drugiej strony, ale to już taka kosmetyka. Przechodząc do tuningów, bo w tym podwoziu jest zastosowanych kilka elementów opcjonalnych LC Racing, a są to m.in. aluminiowe zwrotnice z przodu, twarde wahacze, stabilizatory i wzmocnione kubki dyferencjałów. W mojej opinii zakup twardych wahaczy i aluminiowych zwrotnic był bardzo dobrym krokiem, ponieważ teraz układ kierowniczy jest bardzo sztywny. W seryjnym LC-ku te plastiki są bardziej elastyczne. W moim odczuciu model na seryjnych wahaczach i zwrotnicach nie jest aż tak precyzyjny jak ten. Stabilizatory w tym modelu to jest kwestia setupu, preferencji kierowcy, akurat w tym momencie są założone. Podczas jednego z serwisów wrzuciłem wzmocnione kubki napędowe, które powinny mieć lepszą trwałość. Założyłem również snapy RPM-a. Wydaje mi się, że są troszeczkę lepsze niż seryjne. Dobra, to tyle o zawieszeniu. Teraz może o tym, jak to wszystko jest spięte, a model trzyma się na aluminiowej płycie podłogowej, która jest wyfrezowana z aluminium 70-75, czyli bardzo dobre, bardzo twarde alu. Płyta podłogowa też jest stosunkowo ciekawa. Na przykład ma wyfrezowaną kieszeń pod centralnym dyfrem, dzięki czemu jest on osadzony 2 mm niżej. W płycie są zrobione takie języczki pod wahacze, dzięki czemu wkręcając śrubki w wahaczach możemy ograniczyć zakres pracy zawieszenia. Konstrukcja LC-kowych dyfrów wymusiła podgięcie płyty, przez co mamy zrobioną motorówę, ale dzięki temu model łatwiej się prześlizguje na przeszkodach, ponieważ przedni zderzak jest ciut wyżej. Powiedziałem zderzak, to mam w tym modelu wyprowadzone zderzaki, które kończą się wraz z obrysem zderzaka karoserii, czyli podczas, nie wiem, lądowania z hopy, cokolwiek, pierwszy obrywa plastikowy zderzak w podwoziu, a dopiero później buda, co zdecydowanie przedłuża jej trwałość. Na przykład Lancer cały zeszły sezon przejeździł ze zderzakiem i ta karoseria, no nie widać, żeby była jakoś bardzo zmęczona. Ma tam jakieś odpryski, ale uważam, że wygląda super na to, co ona przeszła. Yaris tak samo jest po całym sezonie jeżdżenia. Yaris w ogóle przy hamowaniu potrafi trzeć zderzakiem o ziemię i no buda wygląda super. Z tyłu mam zrobiony dyfuzor, który również się kończy razem z karoserią. Myślę, że on działa, jednak czy ja jestem w stanie odczuć, czy on coś daje, no wątpię. Z drugiej strony fajnie wygląda i mam zrobione w zderzaku z przodu i w dyfuzorze z tyłu mocowanie budy, także nie mam brzydkich słupków karoserii w środku maski dachu. Poprzednia wersja tego modelu była zrobiona na płycie aluminiowej gorszej jakości, przez co była bardzo giętka, dlatego powstały rozpórki górne. Tutaj ta płyta jest dużo lepsza, ale rozpórki zostały. No, z jednej strony aspekt wizualny, z drugiej gdzieś to dodaje jednak tej sztywności. No i tutaj zaczęła się jazda z rozłożeniem wszystkich komponentów na płycie podłogowej, ponieważ trzeba było zrobić tak, aby nie zaburzyć wyważenia modelu, aby w przyszłości nie dokładać ciężarków. Zważyłem sobie silnik z regulatorem oraz pakiet, okazało się, że mają bardzo podobną masę. Rozrysowałem sobie w programie ułożenie tych komponentów na płycie podłogowej. Sprawdziłem wyważenie według programu i okazało się, że środek ciężkości jest przesunięty niecały 1 mm na jedną stronę, w zależności od doboru zębatki atakującej, ponieważ w zależności od doboru zębatki silnik się przesuwa. Silnik oraz pakiet, czyli dwa najcięższe elementy, miały być w miarę możliwości pomiędzy osiami modelu, aby nacisk osi na podłoże był w miarę równomierny. Dlatego torsen został przesunięty maksymalnie do tylnego dyfra. Mocowanie silnika zostało zrobione z takim podcięciem, aby wchodził w nie pakiet. Teraz pomiędzy zębatką odbierającą a pakietem mamy jakieś 1,5 mm luzu, więc pakiet jest też cofnięty maksymalnie do tyłu, ile można było. Silnik jest idealnie pomiędzy przednią a tylną osią. Regulator jest przed silnikiem, tak jak mi wyszło z poprzednich założeń. Serwo zostało umieszczone, tak jak chciałem, centralnie, jednak trzeba było zwrócić uwagę na to, aby nie zaburzyć pracy układu kierowniczego. Serwo było maksymalnie nisko i aby można było wyciągnąć centralny dyferencjał bez rozkręcania połowy modelu. Musiałem zwrócić uwagę na to, aby przy projektowaniu mocowania serwa zrobić je tak, żeby dalej mieścił się pakiet. Czemu wspominam o tym dyfrze? Początkowo zrobiłem tak, że żeby go wyjąć, musiałem rozkręcić mocowanie serwa całe, bo inaczej dyfer nie chciał wyjść.
tym modelu znajduje się osłona zębatek, której bardzo nie chciałem, jednak jedna sytuacja zmusiła mnie, aby ją zrobić, a był to kamień, który wpadł pomiędzy dyfer a podłogę i działał jak hamulec. Mogę się pochwalić, że ta osłona zębatek wyszła naprawdę bardzo szczelnie, bo gdzieś w połowie sezonu rozbierałem model do rewizji i w zębatkach nie było nawet kurzu, więc uważam, że wyszło to super. Osłonka ma dźwięki rewizyjne, dzięki którym można w szybki sposób zmienić zębatkę atakującą albo zobaczyć, co się w środku dzieje. Dobra, to może jeszcze parę słów o Torsenie, ponieważ w Stradzie to był mój pierwszy model z takim mechanizmem różnicowym. Ten Torsen był wielki. W LCQ został troszeczkę skrócony, troszeczkę zmniejszony, a aktualny dyfer jest troszeczkę mniejszy niż w pierwszej ewolucji i dodatkowo ma zrobione mocowanie pod zębatkę odbierającą z Tamii, mimo że drukowane odbiory działały. Tylko chłopaki się bali. Gdybym powiedział, że przez rok czasu jazdy nie było problemów z Torsenem, to bym skłamał, ponieważ pojawił się jeden problem, ale to nie taki problem, o jakim wszyscy myślą. Poddała się po prostu obudowa, ponieważ była troszeczkę za cienka. Nie przewidziałem, że tam będą szły takie obciążenia. No po prostu obudowa pękła, Torsen dalej się kręcił, model dalej jeździł, ale poprawiłem to, aby być spokojnym. Torsen w środku wygląda cały czas jak nowy, kręci się bardzo lekko, także no ja jestem zadowolony. Zobaczymy, ile czasu jeszcze potrwa, żeby go zniszczyć, a się nie zapowiada. Dobrze, to przejdziemy do parametrów technicznych. Model gotowy do jazdy w setupie szutrowym waży jakieś 1600 gram. Wydaje mi się, że to całkiem sporo, jednak budując ten model i tak starałem się robić go tak, aby nie dawać zbędnej masy. Wspominałem na początku o prześwicie. No to w setupie szutrowym na otwartym zawieszeniu prześwit ma jakieś 35 mm. Wyważenie tego modelu to jest 52% masy z przodu i 48% z tyłu z budą Yarisa. Z Lancerem było to 50/50, ponieważ Lancer z przodu miał troszeczkę krótszy zderzak, dłuższy dyfuzor z tyłu, więc ta masa troszeczkę inaczej się rozkładała. Wyważenie prawo-lewo mamy praktycznie 50/50. Wysokość środka ciężkości na setupie asfaltowym to jest jakieś 43-44 mm względem podłoża, na setupie szutrowym jakieś 48-49 mm. No oczywiście w zależności od wysokości zawieszenia. Uważam, że wyszło to w miarę fajnie, ponieważ przez cały sezon miałem tylko jedną rolkę i to przez to, że nie zauważyłem hopy i najechałem na nią 2 kołami. A tak normalnie to bardzo ciężko postawić model na 2 koła w zakręcie. No chłopakom trochę się udawało, jak wjeżdżali na pachołki, jednak z mojej obserwacji te modele stawały od razu na koła. Te informacje, o których teraz opowiedziałem, nie wzięły się z kapelusza, mam na wszystko wzorki, wszystko policzone w Excelu, także też gdzieś to pewnie się pojawiało na ekranie. Średnica zawracania nie wyszła jakaś super, ponieważ jest to 40-45 mm po wewnątrz, no ale jak się rzuci odpowiednią masą, to model jest całkiem zwrotny. Ogólnie budowa modelu nie jest taka prosta, jak się wydaje, chyba że jedynym założeniem jest to, aby to tylko jeździło. Żeby to jeździło dobrze, wymaga to masy czasu, masy pracy. Ja tutaj również popełniłem ogrom błędów, które były na bieżąco poprawiane. W tym modelu dalej jest kilka rzeczy do poprawy, nad którymi powiedzmy dalej myślę, jednak nie są to już aż tak irytujące rzeczy. Jednym z takich błędów, który już został wyeliminowany, ale bardzo śmiesznie go się opowiada, było to, że górna rozpórka była zrobiona tak, że ograniczała pracę zawieszenia. Jedną z takich rzeczy jest też mocowanie pakietu, ponieważ jest tutaj tak ciasno, że wchodzi tylko ten pakiet. Mam również pakiety, które są ciut wyższe i one na przykład tutaj już się nie mieszczą. Można również zwrócić uwagę na przeniesienie napędu do tylnego dyfra. Jest on realizowany przez kardan, a jak wiadomo kardan pracujący pod kątem nie kręci się liniowo, więc rozbija mi on kubek napędowy w dyferencjale. Model póki co jest bezawaryjny, w tym sezonie nic się nie działo, nie miałem żadnych problemów. Jedyne co robiłem, to zmieniałem koła i czasami nawet zapominałem, aby je sprawdzić, czy są dokręcone, więc odbyło się bez żadnych problemów. Oczywiście były sytuacje, gdzie podczas zawodów latałem z dremelkiem i coś trzeba było podszlifować, bo nie zauważyłem, że na przykład koło obcierało wahacz i trzeba było to poprawić. No ale to już powiedzmy gdzieś tam są moje błędy, a nie to, że model nie mógł. A dlaczego buduję Yarisa, a nie Lancera, skoro Lancer ma lepsze wyważenie? Chodzi o to, że stare rajdówki były konstruowane inaczej i miały dużo mniejszy skok zawieszenia, przez co te nadkola nie były takie głębokie.
Z budą Lancera na pełnym dobiciu zawieszenia koła tarły już o budę, płyta podłogowa dotykała ziemi, a pomiędzy progiem karoserii a ziemią był jeszcze prawie centymetr, także wyglądało no to bardzo średnio. Na setupie asfaltowym model wyglądał jak szutrówka, wyglądał to po prostu średnio. Nowe rajdówy mają już dużo głębsze nadkola, no i Yaris na pełnym dobiciu zawieszenia koło trze o budę, płyta podłogowa trze o podłoże i zderzak i próg w karoserii jest na tyle blisko ziemi, że no wygląda to po prostu ładnie. Buda jest nisko, nie wygląda jak na szczyudłach. Mimo że osobiście wolę te stare samochody, jednak to wygrała nowa motoryzacja. Przydałoby się jeszcze powiedzieć kilka słów odnośnie elektroniki. No to w moim modelu mamy silnik z regulatorem Hobbywing Jastok. Silnik ma 13,5 zwoja, to jest jakieś 3200 kV. Model jest bardzo zduszony przełożeniem, ponieważ mam bardzo małą zębatkę atakującą, dzięki czemu prędkość maksymalna modelu wynosi w okolicach 30-35 km na godzinę, dzięki czemu ja nie muszę ograniczać mocy na aparaturze, cały czas jeżdżę na 100%, a model ma większy moment obrotowy. Serwo, jakie tutaj mam zastosowane, to jest Power HD, to jest R12S. Niestety mój regulator obsługuje tylko 6V beca, dlatego mam zrobione na patencie podbicie napięcia na odbiornik i aktualnie jest podbity na 7,6V i teraz po podbiciu tego napięcia prędkość tego serwa dla mnie jest akceptowalna. Na 6V było troszeczkę za wolne. Pakiet, na jakim jeżdżę, to jest CNHL 4,9 Ah. Pakiet mógłby być mniejszy, ale wtedy zaburzyłbym wyważenie. Aparatura, na jakiej jeżdżę, to jest budżetowa FlySky G7P. Konkurencja jeździ na Noblach, ale ta póki co jest wystarczająca i trochę szkoda mi wydawać tyle pieniędzy na coś lepszego. Cały czas gdzieś tutaj przeplatam temat tego Torsena, bo dużo ludzi mnie pyta, czy on wytrzymuje, czy on daje radę, czy on się nie psuje. No jak widać, ja tutaj mam silnik bezszczotkowy, bezsensorowy, także bardzo mocny silnik. Dodatkowo zduszony przełożeniem, przez co ma ogromny moment obrotowy. Ja w dodatku mam ustawionego puncha na maksa, czyli jak gwałtownie dodaję gaz, ten silnik od razu, że tak powiem, skakuje na wysokie obroty, więc te wszystkie mechanizmy w tym modelu nie mają lekkiego życia, ponieważ czasami trzeba gdzieś się podciąć z gazu, gdzieś dohamować i no, te obciążenia idą po tym napędzie. No i tak jak widać, Torsen ma przejechane na dzień dzisiejszy jakieś ponad godzinę jazdy OS-owej i dobre 2, 3, a może nawet 4 godziny treningów. I tak jak widać, poza tą obudową nic się z nim nie dzieje. Środek cały czas jest ten sam, co był na początku sezonu. Przydałoby się jeszcze coś powiedzieć o modelach chłopaków. Pod moją budą Lancera siedzi podwozie Damiana. Damian akurat jeździ z budą Escorta, ale to powiedzmy szczegół. To model Damiana jest bardzo podobny do mojego, tylko on ma seryjne wahacze, te powiedzmy giętkie, ma seryjne zwrotnice, ma inną elektronikę, ma prototypowe wieże amortyzatorów, które będziemy musieli zmienić. A tak poza tym to jest model praktycznie taki sam jak mój. I tutaj wspomnę, to co mówiłem o sztywności zawieszenia, to mój model względem modelu Damiana prowadzi się troszeczkę pewniej, troszeczkę precyzyjniej. Model Eryka to jest ten i on jest o tyle ciekawy, że on jeździ na normalnych felgach z modeli 1.10. W tym modelu zastosowaliśmy krótsze wahacze i półosie, dzięki czemu na takiej normalnej feldze ten model ma szerokość okolice 185 mm szerokości. No jest to oczywiście kosztem skoku zawieszenia, ponieważ nasze modele mają prześwit tam w granicy 35, a Eryka będzie miał jakieś 31-32 mm. No i oczywiście promień zataczania też wypada tutaj już dużo gorzej. Czy jest różnica w jeździe? Kurczę, ciężko mi powiedzieć, ponieważ ja tym modelem trochę mało jeździłem. Więcej jeździłem modelem Damiana. Tutaj w Eryka modelu również widać słupki karoserii, o których mówiłem, pod otwory z Tamiyi. Tutaj są zrobione prototypowo, dlatego mają taki kolor. Eryka model jeszcze ma piankowy zderzak zamiast takiego dopasowanego do budy, ponieważ Eryk jeździ z różnymi karoseriami. Ma zrobione również inne mocowanie serwa, ponieważ on nie chciał tego zabudowanego, tylko zażyczył sobie takie, powiedzmy, bardziej proste. Ze względu na krótkie wahacze, które są u niego zastosowane, nie możemy zakładać takich samych sprężyn jak w modelu Damiana, ponieważ jest inna dźwignia i w tym modelu trzeba stosować dużo miękciejsze sprężyny oraz oleje w amortyzatorach, żeby zawieszenie pracowało w ten sam sposób co w naszych. A tak poza tymi kilkoma rzeczami te modele są praktycznie takie same. Z tego co mi chłopaki mówili, są bardzo zadowoleni, także jest mi bardzo miło.
No i pewnie już na początku filmu osoby zainteresowane rajdami zwróciły uwagę, że moje podwozie jest mega podobne do czeskiego Tuxa, czy modeli zbudowanych na bazie X-Rail V4, chłopaków z Małopolski. Tak, no ten model jest bardzo podobny, ma praktycznie tak samo rozłożone komponenty. Podczas budowy założyłem, że jeżeli nie będzie wyważenia 50/50, to niech większa część masy będzie jednak na przedniej osi, ponieważ jedziemy z mniejszą prędkością. No i chcąc, nie chcąc, nie widziałem inaczej, jak rozłożyć te elementy, aby wyszło takie wyważenie, jakie sobie wymyśliłem. Nawet na pierwszych rajdach śmieją się, że to jest kopia X-Raya, jednak z perspektywy czasu, patrząc ile mi to zajęło energii, ile przemyśleń, żeby to jeździło tak jak jeździ, żeby tu wszystko było tak spasowane, to nie jest to kopia, tylko jest to po prostu kolejny model, który ma tak samo rozłożone komponenty na płycie podłogowej. A jeżeli ktoś twierdzi inaczej, niech zbuduje sobie model i się pochwali, co mu wyszło. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? To mogę powiedzieć, że wszystkie śrubki są z nierdzewki. Materiały użyte do wydruków to takie duże elementy to była asa. Elementy, które muszą przenosić jakieś obciążenia, to był nylon z włóknem węglowym. No na przykład cały torsen jest z nylonu z włóknem wydrukowany. No tak jak mówię, nie widać pewnie śladów zużycia. Nie widziałem, żeby któreś elementy wyglądały jakoś gorzej po tym roku jazdy. CHB, które tutaj mam, są również drukowane. Są one z nylonu z włóknem węglowym. I co ciekawe, tutaj kolega miał sytuację, gdzie połamał oryginalną zwrotnicę, a drukowany CHB przetrwał, także no pokazuje, że te drukowane elementy nie są byle jakiej jakości. Wiadomo, że elementy typu zderzak czy dyfuzor były gdzieś już klejone czy wymieniane, ponieważ są to elementy, które są najbardziej narażone na uderzenia, ale poza tym elementy drukowane, które są konstrukcją modelu, wyglądają tak jak wyglądały, nie wymagają wymiany, także zdały swój egzamin i ja jestem zadowolony. Jak już mówiłem, felgi również są drukowane, te na przykład są wydrukowane z materiału PCTG. Wytrzymują, nie pękają, nie biją podczas jazdy. No, uważam, że nie ma się czego bać. Ale co ciekawe, powiem, że pierwsze felgi drukują właśnie z PETA, później z PCTG, a aktualnie drukuję z nylonu z włóknem węglowym. Wychodzi to trochę drożej, jednak zyskuje 2 gramy na sztuce. Dzięki czemu zyskuję o 8 gram mniejszą masę nieresorowaną. O setupie już nie będę opowiadać, ponieważ zajęłoby to za dużo czasu, ale powiem, że był moment, w którym walczyłem z Roll Center, Roll Axis, żeby ten model prowadził się tak, jak się prowadzi. Wydaje mi się, że powiedziałem chyba wszystko, co chciałem. W takim razie dziękuję za dotrwanie do końca. No i co? Do zobaczenia. Cześć!